Dzień dobry, witam Państwa. Tak jak już zostało zapowiedziane, witamy Was na forum otwierające festiwal GDD. I tak jak już zostało wspomniane, tegoroczne hasło to Współmorze. I my traktujemy to Współmorze jako taki pretekst do rozmawiania o wspólnej przyszłości. O przyszłości naszej, o przyszłości miasta, o przyszłości biznesu. Spotykamy się w Gdyni, w mieście nadmorskim, które z morzem ma jakby nierozrywalny związek, ale myślę, że morze wpływa na osoby i ludzi żyjących od tego morza w większej odległości i oni też wpływają na to morze. Podczas dzisiejszego forum morze posłuży nam jako przykład ekosystemu, który należy wspierać i który należy szanować w kontekście bioróżnorodności. A czemu o bioróżnorodności? To temat, który może nie jest tak popularny jak obecnie temat kryzysu klimatycznego, ale musimy mieć świadomość, że temat bioróżnorodności wpływa na każdy aspekt naszego życia, począwszy od tego, co jemy i jakim powietrzem oddychamy. Dlatego chcemy się zastanowić nad tym, jak bioróżnorodność, dlaczego jest taka ważna i dlaczego biznes powinien zacząć myśleć o tej bioróżnorodności, poszerzając swoje działania związane z kryzysem klimatycznym. I tak jak już zostało wspomniane, mam tutaj dzisiaj dwie wspaniałe prelegentki i moje pierwsze pytanie będzie do Ciebie, Kasiu. Właśnie czym jest ta bioróżnorodność? Bo to jest takie hasło, które jeszcze mam wrażenie niewiele wszystkim mówi. Na pewno kojarzymy, że to będzie coś związanego z naturą, ale powiedz nam, co to dokładnie jest. Okay, więc tak najprościej mówiąc, bioróżnorodność to jest ta żywa tkanka natury, czyli przyroda ożywiona na naszej planecie. Ale to jest taka definicja dosyć płaska, uproszczona, a żeby tak dobrze zrozumieć bioróżnorodność, ją poczuć i żeby móc ją chronić, to warto sobie zdać sprawę z tego właśnie, jakby zobaczyć ją w takim wymiarze bardziej przestrzennym. O bioróżnorodności mówi się, że ona ma takie trzy wymiary. Pierwszy to jest wymiar gatunkowy, czyli postrzegamy bioróżnorodność przez pryzmat gatunków. Gatunek to jest taki koncept umowny, wymyślony przez człowieka, oczywiście, a w naturze nie istnieje coś takiego jak gatunek, ale pomaga nam tą bioróżnorodność jakoś objąć umysłem. No i tych gatunków mamy w tej chwili, mamy opisanych takich, o których wiemy, że istnieją około 2 milionów, natomiast prawdopodobnie szacują naukowcy, że może być ich przynajmniej dwukrotnie więcej, a nawet dochodzą szacunki do 100 milionów. A już wiemy, że te gatunki zanikają. Mówi się o tym, że bioróżnorodność ubożeje. Właśnie niektóre gatunki już straciliśmy, a następne właśnie są niektóre już na skraju wyginięcia a myśmy nawet jeszcze wszystkich nie poznali. Szacuje się, że 90% jeszcze pozostaje gatunków niepoznanych w morzu, na przykład w morzach i oceanach. Więc jakby to jest ten pierwszy taki wymiar, czyli gatunkowy i też warto pamiętać, że gatunki, tak jak sobie pomyślimy jakby Państwo chcieli wymyślić jakimś gatunku, który chcielibyście chronić, to pewnie przyszedł Wam do głowy gatunek ssaka albo przynajmniej jakiegoś zwierzęcia, tak się domyślam. A tutaj chodzi też, mamy nie tylko zwierzęta, ale i rośliny, i grzyby, i pierwotniaki, i bakterie, których jest przecież bardzo dużo, i wirusy, o których tak do końca nie wiadomo, czy to są organizmy żywe, czy martwe, ale powiedzmy, że zaliczmy je tutaj do żywych. Okej, więc to jest ten pierwszy wymiar. Drugi wymiar bioróżnorodności to jest bioróżnorodność ekosystemowa. Ekosystem to już jest kilka gatunków, które wchodzą ze sobą w interakcję w jakimś określonym środowisku. I co jest ważne, że tam panuje równowaga, czyli że są tam gatunki, które powiedzmy są pasożytnicze, korzystają tam z innych gatunków, ale większość współpracuje i w każdym razie wszystko, ten system jakoś tak w równowadze funkcjonuje. Takie ekosystemy, które nam przychodzą do głowy intuicyjnie, no to na przykład jest las, prawda, czy ocean, ale też warto powiedzieć o takich ekosystemach, które są mniej intuicyjne, a które są również ważne, a być może kluczowe, na przykład gleba, której nie widzimy tego prawda, nie widzimy tych gatunków, które tam są. Jeszcze nie tak dawno nie wiedzieliśmy w ogóle, że tam jest taka różnorodność i tyle mikroorganizmów, bo niektóre tylko pod mikroskopem można zobaczyć. A one są kluczowe, bo bez nich nie bylibyśmy w stanie żadnych roślin uprawiać. Drugim takim
Przykładem ekosystemu, o którym lubię mówić, jest nasz organizm. Również jesteśmy siedliskiem dla jakichś niezliczonych miliardów czy milionów bakterii i różnych innych mikroorganizmów. Wiemy, jak ta nasza flora bakteryjna jest wrażliwa, bo jak na przykład chociażby jak bierzemy antybiotyk, to warto też wziąć probiotyk, jakiś lek osłonowy, żeby tych pozytywnych organizmów nie wytępić. Czyli tu jest też ważna równowaga. I co jest ważne przy ekosystemach, że te ekosystemy dla nas świadczą tak zwane usługi ekosystemowe. Przynajmniej to jest taki trochę antropocentryczny punkt widzenia, że mówimy o usługach świadczonych nam specjalnie, ale taki termin się pojawia w raportach ONZ-owskich dotyczących bioróżnorodności. I co to są za usługi? No, na przykład to, że mamy wodę pitną, czystą, to zawdzięczamy bioróżnorodności. To, że mamy tlen na ziemi, zawdzięczamy bioróżnorodności. Połowa tlenu, który jest na ziemi produkowany, pochodzi od roślin lądowych, a połowa od organizmów fotosyntetyzujących żyjących w morzach. To, że absorbują, pochłaniają CO2, to też bioróżnorodność, prawda? To, że mamy względną ochronę przed patogenami. Im większa bioróżnorodność, tym lepiej my jesteśmy chronieni. I to są wszystko takie usługi, od których jesteśmy zależni. Bez nich nie bylibyśmy w stanie przetrwać. I ostatni ten wymiar bioróżnorodności to jest bioróżnorodność genetyczna. Czyli tutaj schodzimy na poziom osobników w obrębie gatunku. Każdy osobnik jest inny. Ma jakieś indywidualne predyspozycje i indywidualną odporność na jakieś określone zaburzenia czy choroby z zewnątrz, które przychodzą. I tutaj ważne, na przykład teraz sadzimy często monokultury, czyli uprawy obsadzone jednym gatunkiem wystandaryzowanym, gdzie osobniki są podobne, czyli mamy małą tą różnorodność genetyczną. Jeżeli przyjdzie jakiś szkodnik, to jest duże ryzyko, że on wytępi nam całe to pole. A jeżeli byśmy mieli zróżnicowany ekosystem, no to wtedy jest duża szansa, że jak przyjdzie jakiś patogen, to trafi na naturalnego wroga, tak? Tak to. No właśnie, Agnieszko, Stena Line, firma, którą reprezentujesz, prowadzi działania biznesowe na morzu. Jednym z tych mórz jest Morze Bałtyckie. I powiedz mi, co jako firma, jakie obszary związane ze środowiskiem widzicie jako obszary, którymi chcecie się zajmować albo już się zajmujecie? To ja powiem może tytułem wstępu, że żegluga morska to jest jeden z najstarszych zajęć, którymi się człowiek podejmował, wyzwań, które podejmował i też bardzo mocno związana z Gdynią i z jej powstaniem. Natomiast niestety wpływ żeglugi na Morze Bałtyckie czy każde inne, na którym operuje, jest wpływem negatywnym, więc wszystko to, co robimy my, jest związane z tym, aby tego wpływu nie było albo był możliwie jak najmniejszy. I w tym aspekcie jest cały szereg działań, one są zgrupowane pod strategią, która się nazywa strategią zrównoważonego rozwoju. Nie będę wchodziła w różne jej elementy, powiem tylko, że Stena rozumie zrównoważony rozwój nie tylko w kontekstach bioróżnorodności czy ekologicznych, ale także w kontekstach różnorodności, dostępu do pracy, do tych samych warunków dla ludzi w niej zatrudnionych i społeczeństw generalnie. Natomiast na potrzeby dzisiejszej dyskusji to powiem tylko, że oczywiście jest cały zestaw celów, których firma sobie stawia i poczynając od dosyć w tej chwili modnej redukcji emisji dwutlenku węgla o 30% do roku 2030. Podejmujemy też kroki związane już bardziej przyziemnie, czy też bardziej do punktu, jeśli chodzi o bioróżnorodność. I to są na przykład takie działania jak takie projekty nowych statków i taki sposób pokrywania ich farbami, aby te farby nie wchodziły w reakcję z wodą morską. Te farby sprawiają również, że żadne skorupiaki nie mogą się do tego statku przyczepić, a to z kolei sprawia, że nie musimy ich mechanicznie usuwać, czyli de facto unicestwiać tych stworzeń.
Dodatkowym plusem takich działań jest to, że wyobraźcie sobie Państwo, że pokrycie takiego kadłuba w 10% skorupiakami sprawia, że trzeba zużyć 36% więcej paliwa, aby uzyskać tą samą prędkość przewozu. Więc to są takie działania, które mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu żeglugi. No właśnie, tutaj szeroko powiedzieliśmy o zrównoważonym rozwoju, a ja myśląc ogólnie o bioróżnorodności, to pierwszą branżą, która przychodzi mi na myśl, która jest tak stricte związana z bioróżnorodnością, to jest branża spożywcza, ponieważ branża spożywcza jest uzależniona od tego, jaką ma glebę i erozję gleby, czy też zmniejszenie się ilości owadów zapylających mają bezpośredni wpływ na taką branżę. Ale mam wrażenie, że nie tylko, że tak naprawdę większy zestaw firm i tak naprawdę chyba my wszyscy jesteśmy zależni od tej bioróżnorodności. I do ciebie takie pytanie, Kasiu, dlaczego w ogóle biznes powinien się interesować tą bioróżnorodnością? Na przykład taki biznes transportowy. Przecież Morze Bałtyckie, jak będzie mniej bioróżnorodne, nadal będzie można po nim pływać. I teraz jakie jest połączenie tego wszystkiego właśnie w jeden ekosystem? Znaczy, no, tak jak mówisz, pewnie jest tak, że niektóre branże szybciej zauważają, że z bioróżnorodnością coś jest nie tak, ale no, bez bioróżnorodności to my nie przetrwamy po prostu. Tym bardziej, że teraz mamy skutki zmian klimatu i bioróżnorodność będzie nam potrzebna, żeby się zaadaptować do tej bardzo trudnej sytuacji. Dlatego powinniśmy jakby wszystkie ręce na pokład i na poziomie indywidualnym, i na poziomie firm, i na poziomie decydentów powinniśmy zrobić wszystko w tej chwili jak najszybciej, żeby bioróżnorodność ratować w naszym własnym interesie. Czyli niezależnie też musimy zrozumieć, że niezależnie od tego, każda nasza działalność, czy na poziomie indywidualnym, czy firm, na poziomie firm większa, bo jakby mają większe rażenie, ma jakiś wpływ na bioróżnorodność, więc na pewno można dużo zrobić i trzeba. Ja chciałam tylko dodać, że transport co do zasady jest takim papierkiem lakmusowym ekonomii. Jeżeli w niej się źle dzieje, to i w transporcie źle się dzieje. A jeżeli będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której bioróżnorodność została tak zredukowana, że stanowi dla nas jako konsumentów, tych ostatecznych konsumentów zagrożenie, to myślę, że będziemy mieli do czynienia i z upadkiem ekonomii, a co za tym idzie i transportu. W związku z tym jakby to się zamyka koło. Firma transportowa nie jest samotną wyspą i absolutnie zależy od wszystkiego tego, co w ekosystemach się dzieje. Może nie wprost, ale w konsekwencji tak. No właśnie, i wy jako firma Standalign nie czekacie na to, co się wydarzy, tylko działacie proaktywnie i prowadzicie taki jeden projekt związany ze wspieraniem bioróżnorodności i to jest projekt w Walii, jeżeli dobrze pamiętam. Pembrokeshire Coastline, tak się nazywa ten projekt i wspieracie tam jakby właśnie bioróżnorodność tego terenu. Powiedz mi w ogóle, na czym ten projekt polega i dlaczego akurat tam? To może powiem tak, Stena pewnie Państwu kojarzy się głównie z tą trasą z Gdyni, mam nadzieję, że się kojarzy. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze 18 innych tras i jedną z nich jest trasa z Irlandii, z miejscowości Fishguard do miejscowości Rosslare położonej w Walii. No w związku z tym to też jest ten obszar ochrony, czy też próby zmniejszenia negatywnego wpływu, do którego się poczuwamy jako firma. A ponieważ nie jesteśmy specjalistami w temacie, znamy się na frachcie morskim i na przewozie pasażerów, to postanowiliśmy wesprzeć to troszeczkę inaczej, to znaczy oddać tak naprawdę decyzyjność tym osobom, tym organizacjom, które się na tym znają. I de facto projekt polega na tym, że Standalign dosyć potężnie dofinansowała lokalną fundację, która zajmuje się dbaniem o bioróżnorodność na tym Pembrokeshire Trail, tak to się nazywa, to jest naturalny rezerwat, dostępny dla turystów, podobno piękny, polecam. I jakby de facto w ten sposób próbujemy swoje 3 grosze dodać do ochrony lokalnej przyrody. No właśnie. Bardzo często jest tak, że widzimy, że firmy zaczynają myśleć o swojej odpowiedzialności środowiskowej, odpowiedzialności klimatycznej i widzimy akcje typu sadzimy drzewa. Będziemy bardziej eko, wspieramy bioróżnorodność. I teraz, Kasiu, powiedz mi, czy to jest dobry pomysł, żeby iść w tym kierunku, żeby sadzić drzewa? I ja to tak trochę podchwytliwie mówię, bo wiem, bo już rozmawiałyśmy na ten temat, ale jak ty to widzisz? Czy to jest dobry kierunek? W samym sadzeniu drzew nie ma nic złego, pod warunkiem, że robi się to z zasadami sztuki, czyli na przykład
powinniśmy wsadzić drzewa rodzime, nasze, lokalne, a nie jakieś drzewa obce albo genetycznie spreparowane. Patrzeć, co sadzimy i gdzie sadzimy, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, do jakich dochodziło na świecie, że tereny cenne, przyrodnicze, czy na przykład podmokłe, które były dobrymi rezerwuarami węgla, to tam sadzono nagle las, niszczono bioróżnorodność lokalną. Warto, żeby nie robić tego sadzenia na siłę, tylko dlatego, że firma chce osiągnąć tak zwaną neutralność klimatyczną, w związku z tym chce sobie skompensować emisje i sadzi lasy, bo wtedy to się robi tak na hura, w sposób nieprzemyślany i właśnie dochodzi do różnych takich niekorzystnych sytuacji. Natomiast mi się wydaje, że najważniejsze, co firmy powinny robić, to powinny zmniejszać swój wpływ, bo tak jak mówię, każda firma oddziaływuje w jakiś sposób na bioróżnorodność poprzez swoją działalność. I po prostu powinna się przyjrzeć, w którym miejscu ma ten wpływ i w jaki sposób go ograniczać. Tutaj powinien pójść cały wysiłek, a dopiero później jakieś tam dodatkowe akcje typu sadzenie drzew. I tutaj może warto powiedzieć, jakie są takie przyczyny najważniejsze zaniku bioróżnorodności. One zostały sformułowane w takich raportach IBBES, to jest organizacja w ONZ, która się zajmuje bioróżnorodnością i która przygotowuje raporty dla decydentów na temat stanu bioróżnorodności. I według tych raportów pierwsza przyczyna zaniku bioróżnorodności to jest niszczenie siedlisk, czyli że głównie w wyniku urbanizacji czy rolnictwa zabieramy tereny albo niszczymy je. Druga przyczyna to jest nadmierna eksploatacja, czyli pozyskujemy zasoby ze środowiska w nadmiernej ilości i tutaj najlepszym przykładem jest przełowienie. Wiemy, że w skali świata chyba około 60% populacji ryb jest w stanie przełowienia. Następna przyczyna to są zmiany klimatu, bo bioróżnorodność dotykają już zmiany klimatu tak samo jak nas. Czwarta przyczyna to jest zanieczyszczenie, wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, nie tylko plastikiem, nie tylko emisje, ale również zanieczyszczenie właśnie hałasem czy światłem wszelkiego rodzaju. I ostatnie to są obce gatunki inwazyjne, którym my pomagamy się rozprzestrzeniać, czyli to są gatunki, które zostają przeniesione ze swojego naturalnego środowiska do środowiska nowego, w którym zaczynają czynić tam różne szkody czynić. Więc można po prostu sobie przejść zobaczyć po tych presjach, w których jakby tutaj mamy jakiś udział jako firma i starać się je za wszelką cenę zmniejszać. I to też powinno być takie działanie na poziomie, powinno to być część strategii firmy, a nie tak jak jest teraz często, że jest jakiś dział CSR i ten dział się tym zajmuje. Wtedy jak już działalność zostanie zrealizowana główna i zostaną środki, to wtedy można ewentualnie przysłowiowy postawić ul na dachu, co odradzam. Jak będziemy mieć czas, to powiem dlaczego. Czy właśnie od razu sadzenie powiedz drzew. dlaczego, bo to też myślę, że jest dobry temat, bo to tak jak trochę sadzenie drzew, że jest modne stawianie jest taka moda. Oczywiście wiemy, że zapylacze są potrzebne. Bez zapylaczy nie będziemy mieć upraw albo będą słabsze te uprawy. Ale zapylaczy mamy bardzo duże, to nie jest tylko ta pszczoła udomowiona, która żyje w ulach, którą my hodujemy i która nam daje miód. W Polsce mamy pszczół dzikich 400 gatunków, do nich należą też trzmiele, ale oprócz tego jest jeszcze więcej różnych innych gatunków, które też uczestniczą w zapylaniu, typu chrząszcze czy błonkówki, nawet komary. Czy w zasadzie każdy owad, który sobie chodzi z kwiatka na kwiatek i się tam ubabrze w tym pyłku, no to jest w stanie do tego zapylania brać udział. Tak? Problem polega na tym, że po pierwsze, jeżeli będziemy te ule stawiać, to nie pomagamy za bardzo przyrodzie, bo to jest tylko ten jeden gatunek, a najbardziej cierpią jednak te gatunki dzikie, którymi się my nie zajmujemy, a one też mają coraz mniej różnorodnych roślin, na których mogą bytować coraz więcej pestycydów i tak dalej. Ale jeszcze jest gorszy problem taki, że w niektórych miejscach, gdzie ta moda od dawna już istnieje na stawianie uli, szczególnie w miastach, skutek jest taki, że te pszczoły udomowione, których może być 80 000 w ulu, powodują spadek populacji lokalnych zapylaczy, tych dzikich, bo im wyjadają jedzenie. Bo pszczoła domowa jest takim wszystkożernym gatunkiem.
a zapylacze dzikie, one są często wyspecjalizowane do określonych gatunków kwiatów. Takie badania już są, które pokazują, na przykład w Paryżu zrobiła taka pani naukowiec badanie i się okazało, że zagęszczenie jest tak ogromne uli, że właśnie spada populacja dzikich zapylaczy i w tej chwili już w niektórych miastach we Francji jest po prostu zakaz stawiania nowych uli. Czyli tak jakbym podsumowała twoją taką dłuższą wypowiedź, to jeżeli chodzi o działania stricte w kontekście bioróżnorodności i zmian klimatycznych, to firmy najpierw powinny obniżać swój wpływ, a dopiero potem myśleć, jak to kompensować. I myślę, że też takim chyba dobrą myślą będzie to, żeby może wspierać takie działania, które są zweryfikowane przez jakieś instytucje, które znają się na tematyce, właśnie żeby nie stawiać uli, które potem zabierają jedzenie tym dzikim zapylaczom. Wiem, że Stena Line również podejmuje pewnego rodzaju kroki, żeby minimalizować właśnie ten swój wpływ na bioróżnorodność w Morzu Bałtyckim. Tak jest. To może nie są takie tematy szczególnie wdzięczne, natomiast żegluga jest związana oczywiście z ryzykiem wycieków. Jest związana z tym, że coś trzeba robić z produkowanymi odpadami na statkach, a i tych jest sporo. I to jest jakby ten obszar głównie, w którym Stena się koncentruje. To znaczy już od wielu lat nie wypuszczamy ścieków do Bałtyku, co bynajmniej nie było standardem w tej branży jeszcze parę lat wcześniej, tylko one wszystkie są oddawane do specjalnych jednostek w portach, więc jakby już nie ma tego negatywnego wpływu, całkowicie został wyeliminowany. Jeśli chodzi o takie wycieki, czyli takie związane z jakimiś wypadkami na morzu, to one się niestety ciągle jeszcze zdarzają, natomiast tu też jest ogromny postęp. W 2020 roku było tylko 5 takich wycieków, każdy z nich poniżej 5 litrów. A to jest związane przede wszystkim z taką inwestycją w badania i rozwój i w procedury i procesy. To znaczy za każdym razem, kiedy dojdzie do takiego wycieku, jest oczywiście ten incydent badany i na tej podstawie opracowywany system wczesnego ostrzegania, tak aby kolejnym razem albo do tego wycieku nie doszło, albo żeby był jeszcze mniejszy. No i jeden z takich obszarów troszeczkę związany z emisją, choć nie tylko, to jest chociażby korzystanie z energii elektrycznej w czasie postoju w porcie, który z kolei sprawia, że drgania, które statek emituje, są dużo mniejsze, a to z kolei ma wtedy mniejszy wpływ na wszelkie stworzenia w tej wodzie żyjące. Są nawet projekty z statków, promów całkowicie elektrycznych. Jest prom, który funkcjonuje pomiędzy Szwecją a Danią o nazwie Stena Electrica. Jak sama nazwa mówi, jest zasilana bateriami, więc już na tym odcinku morskim również te drgania są mniejsze. Trudno nam powiedzieć, czy to jest przyszłość żeglugi, to jest nieco za wcześnie na takie rozważania, ale próby są podejmowane w tym kierunku i mają służyć przede wszystkim zbadaniu, na ile jest to droga do przodu w przyszłości. A Kasiu, powiedz mi, jeżeli firma taka jak tutaj w Stena Line albo każda inna, mniejsza, większa, chciałoby poznać swój wpływ na bioróżnorodność albo chciałoby wspierać jakieś wartościowe projekty związane z bioróżnorodnością, w jaki sposób do tego podchodzić? Jak szukać takich projektów, żeby ta nasza energia była dobrze skanalizowana, żeby to po prostu robić dobrze? Bo tak jak wspomniałyśmy o tym sadzeniu drzew, myślę, że firmy robią to dlatego, że nie mają innej alternatywy, nie mają wiedzy, nikt im tego po prostu nie podpowiedział. Więc co możemy zrobić, żeby robić to dobrze? Tak, myślę, że firmy mają najczęściej dobre intencje, robiąc te właśnie takie różne działania, o których mówiłyśmy, ale mają właśnie być może za mało poświęcają uwagi właśnie znalezieniu odpowiednich doradców czy zainteresowaniu się tematem. Mogę podać przykład może w akcji, która mi się podoba. Fundacja Żubra, firmy Żubr, wykupuje działki wokół Narodowego Parku Biebrzańskiego od osób prywatnych, żeby je oddać pod administrację parku, bo w ten sposób będzie je można lepiej chronić. Więc to jest super. W ogóle super jest, jeżeli chronimy to, co już istnieje, zamiast właśnie sadzić drzewa, bo też z drzewami jest tak, że teraz w ogóle jest coraz trudniej posadzić drzewo i mieć pewność, że ono się przyjmie. Jest duża śmiertelność drzew, więc to powinniśmy szczególnie chronić to, co już istnieje. Zresztą z tymi drzewami to jest też
Też tak właśnie, że one są rezerwuarami węgla i jeżeli zostaną wycięte, no to dwutlenek węgla wraca do atmosfery. Fundacja Ekorozwoju, jeśli mogę podać jeśli chciałabyś jakieś przykłady, prowadzi taki projekt Drogi dla natury. I to jest sadzenie drzew, ale w specyficzny sposób, bo to jest sadzenie alei przydrożnych, czyli tych, co teraz dużo osób chciałoby się pozbyć, które atakują kierowców. One mają nie tylko, one spełniają rolę takich korytarzy ekologicznych, dlatego że jak zobaczymy teraz sobie, popatrzymy na pola uprawne, to są często takie pustynie bioróżnorodności. I te zwierzęta nie mają się jak nawet pomiędzy tymi, w sensie te aleje przydrożne są takimi dla nich korytarzami, żeby one się mogły przemieszczać tam przez jakiś określony teren. One też chronią glebę przed erozją, bo właśnie są na skraju pola, chronią przed wiatrem. No i są siedliskiem dla różnych zwierząt, w tym dla zapylaczy. Także to jest też fajny, myślę, dla firm przykład, w co można zainwestować. Ja też ostatnio słyszałam taką informację, że lasy tropikalne zaczynają oddawać więcej dwutlenku węgla niż przyjmują, a jest to związane z tą taką dosyć intensywną wycinką, ale też z tym, że przy wycince też bardzo dużo drzew się po prostu przewraca, umiera i przy tym właśnie oddaje CO2 do atmosfery. To jest na pewno coś, o czym musimy pamiętać i to, co powiedziałaś, wydaje mi się bardzo ważne, żeby wspierać już to, co istnieje, te ekosystemy, które istnieją. I myślę, że to jest właśnie taki temat, który warto rozwijać. No tak, to o czym mówisz, że w tej chwili część Puszczy Amazońskiej oddaje zamiast zabierać ten dwutlenek węgla, no to wynika z tego między innymi z tego, że są wycinki i wam się często wypala drzewa, nie tylko wycina, ale też są pożary samoistne w związku z tym, że jest coraz cieplej i coraz bardziej sucho. I wniosek z tego jest taki, że sadzenie drzew to nie jest żadna czarodziejska różdżka i jakieś panaceum, coś, co nas uratuje. Znam takie obliczenia, które mówią, że nawet jeśli byśmy wrócilibyśmy do stanu zadrzewienia z czasów Piastów, to i tak jesteśmy w stanie wyciągnąć tylko 1/5 naszych emisji CO2, które wytwarzamy spalając paliwa kopalne. No i to też przecież nie jest na zawsze. Te rezerwuary węgla, bo rezerwuary węgla to jest z jednej strony ocean, a z drugiej strony rośliny na lądzie. One nie są, to nie jest tak, że one wyciągają nam ten dwutlenek węgla na zawsze. Ocean też ociepla się i jak się ociepla, to będzie bardziej oddawał dwutlenek węgla do atmosfery, więc przede wszystkim redukcja emisji i naszego wpływu na bioróżnorodność. A w kontekście Morza Bałtyckiego wiemy, że temperatura w morzu się podwyższa, wiemy, że jest coraz bardziej zanieczyszczone i można powiedzieć, że taki nasz najbardziej bliski, naturalny pochłaniacz CO2 jest w coraz gorszym stanie. Czy są jakieś projekty właśnie tutaj w naszym rejonie Morza Bałtyckiego, które już teraz działają na korzyść tej bioróżnorodności? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Nie potrafię powiedzieć. Czyli tu mamy pole do popisu dla firm właśnie takich jak Stena Line, żeby właśnie natomiast się może tym... jeśli jeszcze chciałam zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zanieczyszczenie, bo tak właśnie tu się skupiamy na Stenie i na wyciekach do morza, ale tak naprawdę ponad 90% zanieczyszczeń, które się znajduje w morzu, one pochodzą z lądu. I one pochodzą na przykład w naszym przypadku z całego kraju. To na przykład, że my wyrzucimy, co się bardzo często obserwuje, wyrzucamy, znaczy nie ja, bo ja nie palę papierosów, ale na pewno zauważyłyście, że wyrzucają ludzie niedopałki na chodnik. Później ten niedopałek idzie do studzienki kanalizacyjnej i trafia gdzie? W ostatecznym rozrachunku trafia do morza. A co jest w takim pecie? W pecie jest filtr plastikowy, który się nie rozłoży nigdy i substancje smoliste, które zatruwają wodę. Tak? Więc i w ogóle plastik też to jest naprawdę ogromny problem to chyba wszyscy już słyszeli o tym, że zwierzęta się dławią i tak dalej, ale ten mikroplastyk, którego my nie widzimy, my go przecież jemy razem z tymi rybami. Widziałam ostatnio taką bardzo fajną grafikę, która pokazuje obieg plastiku w przyrodzie. Tak samo jak obieg wody w przyrodzie, bo on jest wszędzie. Jest w glebie, jest
powietrzu, jest w organizmach żywych, jest... No, już podobno znaleziono w płucach u kogoś. W krwiobiegu słyszałam. Tak. No podobno jemy średnio równowartość plastiku jednej karty kredytowej na tydzień. I tu tylko dodam też z punktu widzenia firmy, którą reprezentuję, że niestety bardzo wiele inicjatyw związanych na przykład z wyeliminowaniem jednorazowych, plastikowych pojemników czy wszelkiego rodzaju utensyliów zostało dosyć ostro wyhamowane przez pandemię COVID-19 i de facto taki drastyczny powrót do jednorazówek. I my też to u siebie widzieliśmy, tak? Mamy program całkowitej eliminacji plastiku, natomiast siłą rzeczy on został wstrzymany na okres pandemii. I pewnie przyłożyliśmy się tam jakoś do obiegu plastiku w przyrodzie. No właśnie, tutaj jest to poważne, wiem, też widzę to, pytanie, co jest groźniejsze, czy pandemia, czy zatruwanie się plastikiem, nie mam na to odpowiedzi. W każdym razie, na co chciałam zwrócić uwagę, że recykling nie jest rozwiązaniem, że musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim redukować te odpady, po prostu, żeby one nie powstawały, tak? No bo nawet jeżeli mielibyśmy idealny recykling, to i tak nie mamy gwarancji, że ta butelka plastikowa trafi do tego recyklingu. Przecież ile widzimy śmieci walających się chociażby na trawniku, czy wrony nawet wyciągają ze śmietnika. No i to wszystko się znajduje później na końcu w naszym Bałtyku. I to może jest tak troszeczkę to, co firmy mogą zrobić, nie tylko Stena, tylko generalnie przedsiębiorcy. To jest podnoszenie świadomości po pierwsze własnych pracowników, bo to jest pierwsza inwestycja, a w przypadku tych firm, które mają jakieś relacje business to business z klientów, partnerów biznesowych, to jest ta platforma jakby dalszej wymiany, nie tylko informacji, wiadomości, ale też jakiejś próby ustalenia wspólnego stanowiska, bo też musimy być świadomi, że często podejmowanie tych akcji jest związane z inwestycjami i nie mam na myśli tylko inwestycji finansowych, chociaż też. To są też inwestycje takie związane z ludźmi, organizacyjne, czasowe i tego nie można robić w izolacji. To musi być robione w partnerstwie z klientami, współpracownikami, partnerami biznesowymi. Wtedy ma to szansę na to duże pole rażenia, o którym mówiłaś, w sensie większe niż i nasze indywidualne. Jeszcze też odniosę się do tego, co powiedziałaś, Katarzyno, o tym, że ktoś wrzuci niedopałek, dajmy na to w Krakowie do studzienki, a potem to ląduje w morzu. I właśnie na początku samej naszej tej dzisiaj rozmowy wspomniałam o tym, że może nie każdemu się wydaje, że morze jest nasze wspólne, bo przecież mieszkam w Krakowie, daleko mam do tego morza. To wszystko tak naprawdę do niego wpływa i to współmorze jest tematem bardzo szerokim, ale właśnie poruszyłaś ten temat tego, że wszystko do morza finalnie dochodzi, więc myślę, że też ważny temat, ty poruszyłaś temat klientów, pracowników. Ja jestem zawsze taką orędowniczką tego, żeby każdy zaczął od siebie i jakby nie czekajmy, aż ktoś za nas coś zrobi. Podejmujmy działania sami, tu i teraz. To też jest bardzo ważne w kontekście bioróżnorodności. Co możemy jako zwykli ludzie zrobić, oprócz tego, żeby ograniczyć na przykład konsumpcję rzeczy z plastiku, żeby wpływać dobrze na bioróżnorodność, tak w swoim najbliższym otoczeniu? No to tak samo myślę, że możemy popatrzeć na te 5 głównych presji, bo to 5 głównych przyczyn zaniku bioróżnorodności, bo to nam tak porządkuje. No i na przykład co było pierwsze? Niszczenie siedlisk na przykład. No to bardzo dużo zajmujemy terenów pod hodowlę. 70% gruntów rolnych w Europie to są zajęte pod hodowlę zwierząt. I mniej mięsa. Tak jest. I mniej mięsa. Tym bardziej, że nam to wyjdzie na zdrowie. Na przykład nam tutaj w Polsce, bo jemy podobno przeciętnie 70 kilo na osobę, a Światowa Agencja Badań nad Rakiem rekomenduje połowę tego. Tak? Także to więc na przykład tutaj to. Później jest nadmierna eksploatacja, a nadmierna eksploatacja, czyli przełowienie. Powinniśmy się zainteresować, które ryby jemy, czy nie są to gatunki, którym właśnie grozi przełowienie, no bo nie ma jeszcze takich idealnych przepisów, żebyśmy mieli taki komfort, że to, co nam jest podawane, to jest okej, więc trzeba się tym trochę zainteresować. Zmiany klimatu, no to ograniczać emisje wszędzie, gdzie się da, mniej latać samolotem, mniej jeść mięsa też, no to można by dużo mówić. Zanieczyszczenie, no to te jednorazowe chyba najbardziej tutaj jest taki
z tym problem duży. Jednorazowe, plastikowe, w szczególności produkty. No i gatunki inwazyjne. Niektórzy gatunki inwazyjne wypuszczają po prostu sobie z hodowli, hodują w akwarium jakąś rybę i w pewnym momencie mają za dużo ryb i wypuszczają na przykład do zbiornika. Warto wspomnieć o kotach domowych, które często sobie żyją i polują poza domem. Kot domowy nie jest uznany za gatunek inwazyjny w Europie, ale na świecie jest uznany za gatunek inwazyjny przez taką Unię Ochrony Przyrody i IUCN, dlatego że potrafi wyrządzać bardzo duże spustoszenie właśnie wśród dzikiej fauny. Więc jeśli chodzi o kot, jeżeli mamy kota w domu, powiedzmy, no trudno jest tak kota nagle zamknąć, jeżeli on przez całe życie wychodził, rozumiem to, ale chociaż żeby zadbać o to, żeby ten kot się nie rozmnażał dalej, tak, w jakiś sposób niekontrolowany, no to można zrobić. No. Przede wszystkim nie niszczyć, ja bym powiedziała. Primum non nocere. Lubię ten cytat. Ja współpracuję z taką fundacją Szklane Pułapki. My się zajmujemy zapobieganiem kolizjom ptaków ze szklanymi powierzchniami, czyli z różnymi budynkami. I na przykład tutaj można pomyśleć, żeby zabezpieczyć okno w domu, żeby ptaki się nie rozbijały, chociażby to. Albo też dużo ptaków ginie, kiedy są robione remonty w budynkach, bo są zamurowywane. Też możemy zwrócić uwagę, jeżeli mamy remont fasady, czy ocieplanie fasady, czy ornitolog został wezwany, żeby sprawdzić, czy nie ma gniazd i tak dalej. A jak możemy zadbać o nasze morze? Tak jakby jesteśmy takim mieszkańcem nawet Gdyni, czy też przyjeżdżamy nad morze, czy możemy coś zrobić dla morza, jeżeli przyjeżdżamy do nas tutaj nad morze? No, nie śmiecić, nie interesować się tym, co jemy, jakie ryby tutaj jemy na miejscu, ale myślę, że to są takie rzeczy, które nie wiem, czy akurat coś specjalnie jest takiego, że tu na miejscu możemy zrobić. Akurat teraz mi do głowy nie przychodzi, ale może już... Dobrze, to w sumie mam wrażenie, że poruszyliśmy ten temat bardzo szeroko i możemy powiedzieć, że ta bioróżnorodność na każdym etapie naszego życia, czy to w codziennym działaniu naszym osobistym, czy też w pracy, mamy na nią wpływ i możemy coś z nią zrobić pozytywnego. Jest ona równie ważnym tematem jak zmiany klimatyczne, jest nierozerwalna tak naprawdę. Zmiany klimatyczne są powiązane z bioróżnorodnością i jedno na drugie wpływa. Myślę też, że to, co warto powiedzieć, to, że jeżeli chcemy wspierać jakieś projekty związane z bioróżnorodnością, to należy znaleźć jakąś inicjatywę, która jest już inicjatywą że ma potwierdzoną skuteczność i wtedy włączać się w tego typu akcje, bo wiem, że bardzo dużo ludzi coraz więcej chce robić właśnie na rzecz bioróżnorodności, a nie wie do końca co, więc myślę, że właśnie włączanie się w akcje, które już istnieją, opiekowanie się terenami i ekosystemami, które już są. Także dziękuję bardzo za rozmowę. Nie wiem, czy Państwo macie może pytania jakieś do prelegentek? Ja mam takie pytanie odnośnie rejsów. Czy brali Państwo pod uwagę ograniczenie liczby rejsów i jakie miałoby to przełożenie wtedy na... To znaczy tak, natomiast to jest de facto trudna dyskusja i trochę wchodzimy w obszar, o którym rozmawiałyśmy zanim się pojawiłyśmy na scenie. Oczywiście ograniczenie rejsów na przykład zmniejszyłoby emisję w totalu. Natomiast już nie zmieniłoby wcale emisji w kontekście jednostki frachtu czy jednego pasażera, a tenże towar czy pasażer znajdzie sobie inną drogę, niekoniecznie bardziej ekologiczną, ponieważ ciągle jeszcze żegluga jest bardziej ekologiczna niż na przykład transport lądowy, więc myślę, że to jest jedno z takich działań, które niekoniecznie mogłoby doprowadzić nas do tego celu wyższego niż tylko pokazanie, że my jako Stena emitujemy mniej, ponieważ mamy mniej rejsów. Ale przy okazji dotyka Pan troszeczkę takiego aspektu komercyjnego, bo oczywiście ograniczenie ilości rejsów pewnie odbiłoby się negatywnie na tym, jak firma, jaką miałaby pozycję rynkową. Trochę o tym rozmawiałyśmy, że de facto jesteśmy w sytuacji, w której czasami podejmowane działania w dobrej wierze i tak naprawdę słuszne mogą zaszkodzić firmie, ponieważ nie możemy tego robić w izolacji jako jedyni w branży i w ten sposób
dochodzimy do tego, że w zasadzie bardzo cieszymy się za każdym razem, kiedy wchodzi w życie jakaś legislacja, która de facto wymusza pewne akcje, ale ona jednocześnie wymusza od wszystkich obecnych na rynku i wtedy mamy szansę de facto działać z tego samego poziomu i zrobić coś dobrego. Dzień dobry. Ja też mam pytanie do biznesu. Czy Państwo jako firma macie zmierzony ślad węglowy i czy przymierzacie się do zmierzenia również śladu wodnego i środowiskowego? I na przykład, czy macie już w swojej strategii zaplanowane na jakiś rok koniec emisji? Mamy zaplanowane 30% redukcję emisji do roku 2030, Natomiast jeżeli wejdzie pakiet Fit for 55, czyli ten cały pakiet legislacji, mówi się o styczniu przyszłego roku, to de facto cała branża będzie zobowiązana do zeroemisyjności do roku 2050. I to jest nasz cel w związku z tym. Jeżeli chodzi o to, czy te informacje publikujemy, tak. CO2 emisję, poziom można sprawdzić na stronie dla jednostki frachtowej w tej chwili, czyli dla jednostki towarowej. Nie ma jeszcze tego zrobionego dla pasażerów, żeby mogli zmierzyć swój ślad węglowy. Natomiast są nad tym prace. Nie umiem powiedzieć, przyznam szczerze, kiedy one zostaną na rynku wypuszczone, ale bo nie zajmuję się jakby tą częścią travel. Natomiast prace na ten temat trwają. Trochę zależy, czy na ten prom wjedziemy rowerem lub pieszo, czy palącym bardzo dużo SUV-em na przykład. I jak drugą drogę pokonamy jeszcze sportu, korzystając z tradycyjnych, powiedzmy, paliw. Więc to też nie jest takie jednoznaczne. Ale wiem, że jeżeli obecnie pracuję w branży odzieżowej i my, licząc ślad węglowy, musimy liczyć również te działania, które nasi klienci robią z naszymi ubraniami. I tam się po prostu przyjmuje pewne założenia właśnie, tak jak powiedziałaś, czy przyjedziesz rowerem w twojej akurat branży, czy SUV-em, czy jeszcze inaczej. Więc to się da obliczyć i takie rzeczy po prostu można zrobić i wtedy klient tak naprawdę wie, może porównać i może wybrać finalnie lepszą i bardziej zrównoważoną opcję transportu. Przyjmujemy to z radością. Jest zwiększenie zainteresowania wśród klientów i mam tu na myśli klientów ostatecznych, w sensie producentów, tak? którzy eksportują czy importują, tym jaki ślad węglowy zostawia dany środek transportu. I to coraz częściej pojawia się w momencie przetargów na przykład transportowych. Natomiast ciągle jeszcze znajdujemy się w takiej momencie, w którym niekoniecznie przekłada się to na podjęcie decyzji, która jest droższa, choć bardziej ekologiczna. To ja taką klamrą jeszcze zamknę naszą rozmowę dzisiaj, bo zaczęliśmy teraz dosyć dużo mówić o śladzie węglowym. Jest taka inicjatywa, która się nazywa Science Based Target i ona właśnie poświadcza, że jakby plany firm związane z redukcją emisji są oparte na nauce, a nie tylko na pewnej wiedzy, którą posiada dana firma. Teraz właśnie będą wchodzić też takie obliczenia dla bioróżnorodności, czyli jakby pokazujemy, że ten temat bioróżnorodności będzie jeszcze bardziej widoczny w najbliższym czasie, dlatego bardzo się cieszę, że mogłam z Wami porozmawiać o temacie, który może jeszcze nie jest tak popularny, ale spodziewajcie się tego, że w najbliższych kilku latach temat bioróżnorodności będzie pojawiał się i w mediach, i w rozmowach firm i zwykłych ludzi. Także dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję moim szanownym prelegentkom.